Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy obrabiać grzyby. Trochę z kapustą. W sumie to zrobię dwa farsze i będziemy robić dosyć ciekawe krokiety. Więc nie będę się rozwodził na początku. Bierzemy się do roboty. Na początek posiekam grzyby. Jeśli jesteś nowy na kanale, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz do pozostawienia komentarzu pod tym filmem. To pomoże mi w zasięgach. I co? Lecimy. Na początek grzybki trzeba posiekać, więc jedziemy. Obydwa naczynia, powiedzmy, bardziej patelnia i garnek, wrzucamy na gaz. Ja od razu solę. Daję dosyć tej soli. Ja lubię bardzo słono w kuchni, więc daję dosyć tej soli, konkretnej ilości. Teraz najlepiej to przykryć. Ja, jak widzicie, tutaj mam mnóstwo tego grzyba. Także niestety tutaj będzie dotykać, ale ja wiem, że on jak zwykle zredukuje swoją masę i będzie go dużo mniej. Do gara potem dodamy kapusty. Tutaj dodamy, jak troszkę puści wodę, to dodamy masła. No i tak to się odbywa. No teraz dużo czekania przed nami. Nawet nie wiecie, jakie zapachy się tu unoszą. W międzyczasie uciekaj z tym dźwiękiem tu. Gdzie ta morda? W międzyczasie trzeba posiekać kapustę. Ja robię taki patencik, że kupuję taką tanią jakąś w workach kapustkę. Mam taką sprawdzoną jedną. Dopiero wyciskam właśnie, widzicie, sok, ale broń Boże, kochorzuch, to by był grzech, Trzeba to zostawić. I teraz to, co tu mamy, trzeba drobniutko posiekać. Ostry nóż i kawałek po kawałku drobniutko. Do kapusty z grzybami dosyć często trzeba dodać ziele angielskie i liść laurowy. No i tu się problem trochę tworzy, bo trzeba to potem wyciągać. Ja nie wyciągam. Nauczyłem się przy kiełbasie tak robić i w sumie nie muszę wyciągać. Moździerz i jazda. Żebyście mogli poczuć ten aromat, to jest nieprawdopodobne. Czasem jedyny problem, jaki jest, to te patyczki te główne takie żyłeczki w liściach, to one czasem, te główne takie najgrubsze, czasem niestety się nie zmielą, ale wystarczy je wyjąć i potem macie zmielone i elegancko. Teraz trochę płynu już wydały z siebie. Nawet nie trochę, tylko bym powiedział dużo. Dodajemy masła. Tu dodaję jakieś 50 gramów. A tutaj daję dużo mniej. Tylko odrobinę tego masła. O. Następnie tu dodajemy kapustę kiszoną do tego całego wywaru. Właśnie na tym polega cały sęk, żeby nie dawać tutaj osobno, tylko właśnie do tego wywaru grzybowego tą kapustę. I tutaj daję jeszcze te przyprawy.
Nasze staropolskie, one słuchajcie, bardzo dobrze regulują trawienie. Są świetne na takie rzeczy. Majranek, bez tego się nie obejdzie. Taką dosyć garstkę. I zrobiłem takie cudo nad cudami. Jest to proszek, a mianowicie przyprawa z prawdziwków. Wsypujemy tutaj dosyć tego. Tak jakbyście dali z pół kilo prawdziwka. Świeżutkich. Także, ale to pachnie, och, to daje pięknie. Wymieszamy. I bez przykrycia już gotuję to do momentu, aż zrobi mi się taki fajny, jednolity farsz. Kapusty wiem, mało, o to chodzi, to ma być grzyb z kapustą, a nie kapusta z grzybami. Takie coś chcę osiągnąć. Tutaj dajemy tylko i wyłącznie grzyby w masełku, ale tak jak mówiłem, teraz musi się to redukować. Grzybki nam się spokojnie robią, my w tym czasie zrobimy sobie naleśniki. I naleśniki będę robił z twarogiem, więc całkiem ciekawie i pamiętać. Słuchajcie, szklanka mleka. Na to wszystko leci 6 jaj. Dodajemy sosu sojowego. Tu Was pewnie zaskoczyłem, ale ostatnio używam go w pewnych daniach zamiast soli. Dodaję twaróg. Twaróg półtłusty dałem. I trzeba go dobrze w tej wodzie rozbełtać. Teraz jak już twaróg mamy, widzicie, dobrze rozbełtany. On się jeszcze rozbęta, jak będzie gęstsze ciasto, nie? To sypię mąki i tutaj mały problem, bo ja nigdy nie sypię tej mąki według miar, tylko według tak, jaką bym chciał uzyskać konsystencję ciasta. Ma być ciasto takie płynne, no, po prostu cały czas. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Zanim jeszcze zakończymy temat, to dodaję wody gazowanej. Koniecznie gazowanej, najlepiej jakiejś mocno gazowanej. O, takie pół szklanki dobre, coś takiego. Teraz dodajemy znowu mąki. Łącznie chyba wyjdzie szklanka mąki, coś takiego. I to jest dobra konsystencja. Jak robię tak na hama, to nie chlapie mi miski. To jest takie moje, po prostu, widzicie? Na hama. I po prostu nie chlapie. Więc wiem, że konsystencja jest odpowiednia. Jest taki trochę wodnity. O, tak go odstawiam. On akurat będzie stał teraz tak długo, aż się grzyby zrobią, więc super. W tym czasie od czasu do czasu podchodzę i go tam przerzucę, przenerdam. Gotowe. Tymczasem grzyby, o, przepraszam, trochę będę majtał, sobie spokojnie się redukują. Tam trochę lepiej podredukowane, ale widzę, że kapusta puściła wodę na nowo, więc to trwa. Niestety to trwa. Jak widzicie, robi się jeszcze taki sosik. Cały czas tutaj redukujemy i cały czas tu, aż z łyżki nie będzie kapać. O, widać? Nie może kapać. Tu już jest dosyć gęsto, ale jeszcze trzeba trochę zredukować. Potem będzie to łatwiej i lepiej się rolowało. Grzyby już te mamy pomału gotowe. Słuchajcie, o, widzicie, one mają taki sosik gęsty. O, tutaj widać tak. Taki gęsty sosik. Musicie go wyklarować. Musi być po prostu masełko. Więc jeszcze tutaj chwilkę, dosłownie, i zaraz trochę będzie rude, nie?
ale chodzi o to, żeby nie był taki mętny. Zaraz włączę i pokażę Wam, o co chodzi. Tam jeszcze dłużej czasu, ale zwolnimy patelnię i zrobimy naleśniki. Grzyby mamy już gotowe. O, ładnie się świecą. Tak jest. O to chodziło. A sprawdzimy, jak tam nasz farsz. Farsz też pomału, widzicie? No, nie spływa z niego woda. Dobra. Teraz tak. Pierwszy się nigdy nie udaje. Tak mówią. Ja staram się, żeby się udawał. Tu jeszcze musiałem włączyć. Jeszcze coś tam wody puszcza. Ale do tego wrócimy później. Teraz tak. Olej rzepakowy. Ja używam olej rzepakowy. I pędzelek. I rozsmarowujemy. Oczywiście patelnia już jest nagrzana. Już dosyć sporo czasu na ogniu. O. I chwilkę, dosłownie sekundę. Jak już potem ta patelnia jest bardzo gorąca, to już się z tym nie cyrtolę, nie? I wylewamy łyżkę. Jednocześnie już sobie poprawiając kształt naleśnika. Cały czas starając się nie odrywać od ognia. Teraz, gdy widać, że to wszystko pościnane, to sobie go próbujemy odkleić. O, właśnie. On musi sam nam się odkleić. I przerzut. I mamy. Zaraz będziemy mieli pierwszego zawodnika. No i co? Pierwszy niby nieudany. No, trzeba tak pokombinować, żeby robić. Przede wszystkim nie wlewamy oleju, tylko go ładnie rozsmarowujemy pędzelkiem równomiernie. Dzięki temu mamy tłuszcz wszędzie taki sam i nie ma z tym problemu. Druga sprawa, czekamy. Nie śpieszymy się, nie kombinujemy, nie podnosimy. Czekamy, aż po prostu góra nam się ładnie ściągnie. Jak się nam góra ściągnie, to wtedy go zrzucamy. Słuchajcie, to są do krokietów, więc trochę szybciej go chcę zrzucić. O. I jedziemy następny. Tu już było troszkę za mało tłuszczu. Trzeba z trzy pędzelki dać. Twarogiem to, że twaróg się nam nie rozpuścił, się w ogóle nie przejmujemy. I jedna łyżka. Starajcie się zawsze dawać tą samą ilość. O, ładnie rozsmarować. Czym jest bardziej nagrzana patelnia, tym łatwiej. Też dobrze pamiętać, żeby ciasto miało odpowiednią temperaturę. Warto ciasto nieco przytrzymać poza lodówką, żeby miało trochę wyższą temperaturę. Wtedy nie ma takich ogromnych różnic temperatur. Dzięki temu lepiej się udają te naleśniki. O, już zaczynają się bąble robić. To już znak, że zaraz będziemy go przerzucać. I czym robicie je dłużej, tym musicie szybciej już zasuwać tutaj, bo będą się szybciej po prostu robić. Generalnie nie ma tu też miejsca na to, żeby sobie pójść w cholerę, nie? Tutaj musicie stać przy tym i patrzeć. Już widać, jak tu się ściąga, jak się przesuwa. Zobaczcie. Tu widać, o, tu już zaczyna, widzicie? Przesuwa się. Gdzieś krzywo stoi patelnia na przykład, nie? Wtedy wiem, że krzywo, że tutaj mi się bardziej patelnia nagrzewa. Tutaj jeszcze jest do ściągnięcia. O, już zaczyna ładnie ściągać. Ja już go zaczynam pomału odklejać. O. No. I jak mi się nie udało wrzucić, tak zostaje, niestety. Często jak to robimy, to go rozrywamy albo coś się z nim dzieje, on musi po prostu cały dojść. Niestety, jak wam się nie uda trafić, to musi tak zostać. Potem on się ułoży na talerzu, jeden na drugi, przyjdzie temperatura i tak dalej, więc nie ma problemu. Tyle, nie będę wam już marudził tutaj. Widzicie, u mnie jest na odwrót. Nie wychodzi ostatni. Skleił się. Wziął się, złamał i tyle. Za dużo też nalałem, bo było więcej w misce i widzicie. Leć. Nie chcę się nawet odkleić.
Za gruby jest, po prostu za gruby. Ale dobra, ja sobie go z czymś zjem. Naleśniki mamy. Musimy teraz poczekać, aż wszystko ostygnie. Tu jeszcze trochę z tego paruje, nawet bardzo, ale temperatura nie jest za duża. Więc tak, naleśniczek. Tutaj sobie ładnie dajemy farszu. Niedużo, naprawdę niedużo. Teraz tak, zagniatamy z tej strony, zagniatamy z tej strony. Teraz przeciągamy tu. Tak. O. I tak. I tym spodem układamy. I tak też ułożymy na patelni na samym początku, ale to później. Na razie do wyczerpania materiału. Teraz spodem do dołu, czyli tym łączeniem do dołu, układam sobie na patelni. Moje takie grubasy. I dobrze wypiekam. Tu jednego wrzucimy na ruszt. Zaraz Wam coś powiem, a na razie wrzucimy go na ruszt i zobaczymy. Zobaczcie, jak to wygląda. One zawsze się rozpadają, tego nie unikniemy. Dlatego najlepiej zrobić z nich krokiety. Posmakujemy, bo jestem bardzo ciekaw. Teraz tak, 3 rzeczy wyjaśniające dzisiejszy film. Farszu zawsze robię więcej, mrożę, pierogi, takie tematy. Zawsze jestem ubezpieczony w te rzeczy. Grzybów nie dodawałem do naleśników, gdyż z grzybów zrobimy coś w następnym filmie, ale pokazałem Wam po prostu, jak zrobić grzyby, które smakują dobrze rydzem. Bo często ktoś tam pisze, że bez szału. Ale jak robisz? No on wrzuca na patelnię, na olej po prostu. I tyle. Grzyby trzeba dusić. A rydze już w ogóle, one są dosyć twardawe, nawet jak je się dusi. Nawet po duszeniu one są twardawe, jednolite. Jest co w nich gryźć. Nie robią się takie... No rozumiecie, o co chodzi, nie robią się takie gluty. Są to grzyby twarde dosyć. I bardzo to kocham w nich, ale trzeba z nich wyciągnąć jak najwięcej, czyli je przydusić. No to te dwie tezy mamy załatwione z tym. Co do krokietów. Mieliśmy robić krokiety, na początku filmu powiedziałem. Ja krokiety, no staram się unikać trochę tłuszczu. Za dużo spożywałem różnych tam rzeczy. Przez to trochę miałem ciężej. Było mi ciężej i w ogrodach i tak dalej. Ja, że pracuję fizycznie, to chcę, przepraszam, o siebie zadbać. Taka wersja i tak dalej jest tucząca, ale co innego by było wrzucić to teraz w bułkę tartą. W mąkę, w bułkę tartą, jajo i na głębokim oleju to zrobić. Ale już radzę z pomocą dla tych, którzy uważają, że nie muszą patrzeć na linię, więc super, bo ja tak miałem wiele lat, tylko że po prostu obciążało mnie to już. Zamrażacie w tej formie te naleśniki. Oczywiście je oddzielacie, ja robię to przez papier, że robię tak faliście, papier układam i daję na przykład jednego przerwę, kładę, potem następny papier i tak robię taką kubkę z taką deską często, to zamrażam. W
Wtedy wyciągam takie zamrożone po 2 godzinach, przymrożone, bo one w środku jeszcze nie są do końca zamarznięte. I wtedy obróbka, czyli wrzucam je pierw do mąki, ładnie obtaczam, potem jajeczko, bułeczka i jeszcze raz jajeczko, bułeczka i głęboki olej. I macie krokietę. Także tutaj chyba nie będziemy dalej ciągnąć tego filmu. Najważniejsza rzecz pokazana. Film trochę przydługawy, ale myślę, że bardzo istotny, bo rydze to moje ulubione grzyby i chciałem to pokazać i wszyscy, którzy będą gdzieś tam zawsze pisać czy coś, to ten link będę podsyłał i podrzucał. Bo jak widzieliście, nie jest to nic trudnego. Jest czasochłonne trochę robienie takich rydzy, bo one puszczają ten sok, a potem bardzo ciężko się go pozbyć. Ale w tym soku, no nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak tu pachnie, a jaki to ma smak. No, musicie sami sobie to obczaić. Tyle. Ja zajadam go do końca, resztę mrożę na później i pewnie niebawem święta, za 2 miesiące chyba jakoś tak i na święta coś się odmrozi. A tu z tego coś podziałam dalej i pokażę wam na kanale. Miało być 10 sztuk, porcja była na 10 sztuk, ale nie udało się. Ten 10 się stał taką, powiedzmy, kieszonką. Może coś z tego zrobię, ale najprawdopodobniej po prostu wrzucę tam kurczaka, trochę warzyw i zjem. I tyle. Trzymajcie się, słuchajcie, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo zaraz częściej tu wpadacie, ale subskrypcji nie zostawiacie. Nie mam pretensji, oczywiście to wasz wybór, ale jeśli chcecie więcej tego typu kontentu, żeby coś wam się wyświetlało i nie tylko, no to zapraszam serdecznie zapoznać się z kanałem. I co? Trzymajcie się, do następnego.